Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Wieczór zastał nas we Władysławowie. Jako że jesteśmy tu tylko tranzytem, zostając raptem na nocleg, pragniemy wykorzystać ten czas, aby choć pobieżnie zapoznać się z urokami tego miejsca. Omijając czym prędzej tłoczne uliczki kurortu, leśną alejką kierujemy się ku morzu. Wchodzimy na ruchliwy o tej porze deptak i już po chwili witamy się z Bałtykiem. Morze jest dziś spokojne, a ludzi jak na tak popularny kurort niezbyt wiele. Ożywcza, delikatna bryza przyjemnie owiewa nasze lica. Spacerując po plaży chłoniemy urocze widoki morskiej toni, oświetlonej promieniami zwolna zachodzącego słońca. Bałtyk pokazuje nam dziś swoje piękne oblicze. Mieniąca się ferią barw tak zwana złota godzina wprawia nas w romantyczny nastrój. Zatrzymujemy się zatem na kilka chwil, aby wsłuchując się w szum morskich fal nieco pomedytować i nacieszyć się ową chwilą wśród tak zwanych niespotykanych okoliczności przyrody. Nie czekając na zachód słońca, wszak przyjdzie nam się jeszcze nacieszyć Bałtykiem w nieco innym miejscu w ciągu najbliższych kilku dni, ruszamy na spacer po mieście. Udajemy się do tutejszego portu, podziwiając cumujące w nim jednostki pływające. Miejsce to pełni niewielką funkcję przeładunkową dla towarów w ruchu krajowym. W porcie działa także stocznia remontowa, zakład przetwórstwa ryb oraz fabryka lodu. Znajduje się tu również baza rybołówstwa z zarejestrowanymi 57 jednostkami pływającymi. W położonym w okolicach portu tzw. skwerze nad zatoką odnajdujemy kotwicę oraz pamiątkowy kamień z tablicą upamiętniającą pierwszy rejs pod biało-czerwoną banderą w 1920 roku. Przywileju tego dostąpił kuter Gwiazda Morza. Kiedy to nazajutrz po zaślubinach Polski z morzem wiózł tutejszych rybaków z generałem Hallerem na swym pokładzie. Warto dodać, że ów bohater narodowy cieszy się na Kaszubach wyjątkową estymą. To on i jego błękitna armia wyzwalała te tereny po 123 latach niemieckiego zaboru, ponownie przyłączając je do Polski. Podczas spaceru po Władysławowie odnaleźć można należącą do generała tak zwaną Hallerówkę, drewnianą willę wybudowaną w 1922 roku. Józef Haller spędzał w niej letnie wakacje. W 2000 roku otwarto tu Centrum Pamięci generała Hallera i Błękitnej Armii. Jedną z ciekawszych atrakcji jest mieszczący się w tzw. Domu Rybaka taras widokowy. Sam Dom Rybaka mieści obecnie Urząd Miasta oraz kilka innych instytucji, w tym Przychodnie Zdrowia i bibliotekę. To największa socrealistyczna budowla, jaka powstała na Wybrzeżu Kaszubskim. Dom Rybaka został wybudowany w latach 1953-56, a rozmiar i przepych tego gmachu budził wielkie kontrowersje, gdyż w owych czasach rybakom bardzo doskwierał brak własnych mieszkań. Dom Rybaka to dla przeciętnego wczasowicza przede wszystkim wysoka wieża, z której rozpościera się przepiękny widok na morze oraz okolice. Z wieży mamy doskonały widok na port oraz największe atrakcje Władka. Przy dobrej widoczności widzimy także część przyległego doń Półwyspu Helskiego. Idąc dalej odnajdujemy wybudowany w dwudziestoleciu międzywojennym budynek pobliskiego dworca kolejowego. Kolej dotarła do Władysławowa w 1922 roku. Władek to typowy letniskowy kurort z doskonałą bazą noclegową oraz mnóstwem atrakcji dla przybywających tu wczasowiczów. Jesteśmy świadomi, że w tak krótkim czasie udało się nam co najwyżej liznąć tutejszych atrakcji. Pomni przestróg, że jadąc na Półwysep Helski mogą zdarzać się korki i mimo, że będąc na wakacjach
lubimy sobie nieco dłużej pospać, wyruszamy z Władysławowa o niezbyt późnym czasie, choć też nie całkiem wczesnym. I grzędząc w korkach, jeszcze w zatłoczonym Władku, wszak to nadal długi czerwcowy weekend, próbujemy się wpierw z niego cierpliwie wydostać, a potem jedyną prowadzącą tam arterią, drogą krajową nr 216, z racji sporego ruchu na drodze, niespiesznie, bo zasadniczo i tak nie ma jak wyprzedzać, pokornie zmierzamy w kierunku Helu. Niby odległość z Władka na koniec cypla Mierzei Helskiej to około 35 km, to nie ma co liczyć, że przy takim zatłoczeniu dojedziemy tam w ciągu 40 minut. Właśnie przejeżdżamy przez chałupy. W planach mieliśmy tu krótki postój. Niestety nie ma szans, aby uświadczyć tu jakąkolwiek wolną przestrzeń parkingową. Robimy tylko rekonesans miejscowości z okien naszego krosika i pogodzeni, że chałupy musimy sobie odpuścić, z naiwną nadzieją jedziemy w dalszą drogę. Liczymy zatem, że jeśli nie tutaj, to może w kolejnej miejscowości zaistnieje szansa zaparkowania auta. Po niedługiej chwili jesteśmy w Kuźnicy. Miejscowość widziana z samochodu robi pozytywne wrażenie. Chciałoby się tu zatrzymać i nieco pospacerować. Niestety, tu także sytuacja się powtarza. Nigdzie nie ma wolnego miejsca parkingowego. Odnosimy wrażenie, jakoby pomysł na spędzenie wakacji w okolicach długiego czerwcowego weekendu Bożego Ciała poza nami mają także setki innych Polek i Polaków, a może i nie tylko, gdyż widzimy tu także co nieco aut, a nawet motorów na zagranicznych rejestracjach. Nie mając wyboru, oglądamy miejscowość jedynie z perspektywy przejazdu przez nią samochodem i ruszamy dalej, licząc jedynie na cud. Hello, hello. W Polskę jedziemy. Dziś rusza na Hel. Trochę są z tym przeboje, gdyż po prostu korek goni korek. Próbowaliśmy zatrzymać się w chałupach, nie dało rady, nie było gdzie się zatrzymać. Próbowaliśmy w Kuźnicy, to samo. Teraz jedziemy do Jastarni. Może tam się uda zatrzymać i pozwiedzać trochę, zobaczyć jak ten Hel wygląda. Tutaj planujemy zatrzymać się 2 dni, więc będzie okazja obejrzenia dokładnego samego miasta Hel, odpoczynku, no i podziwiania tych niespotykanych okoliczności przyrody. A póki co niezbyt szybko jedziemy i właśnie mijamy napis Jastarnia. A no właśnie, dotarliśmy do Jastarni i jak to mówi znane powiedzenie, do 3 razy sztuka. Właśnie w trzeciej z kolei miejscowości udało nam się znaleźć wolne miejsce parkingowe i to nawet w bezpłatnej strefie parkowania. Podekscytowani niezwłocznie ruszamy na poznawanie uroków całkiem młodego miasta, które prawa miejskie uzyskało dopiero w 1973 roku. Historia Jastarni jako wsi królewskiej sięga natomiast drugiej połowy XVI wieku. Nie brak tu starej, pochodzącej jeszcze z XIX wieku zabudowy w postaci rybackich, często zabytkowych chat, poprzeplatanych czasem nowoczesną zabudową. Nazwa Jastarnia pochodzi od słowa jaster, oznaczającego jasny, błyszczący. Prawdopodobnie dawna osada rybacka położona była na piaszczystym wzgórzu, kolorystycznie wyróżniającym się od otoczenia, którym były lasy i morska woda. Stąd nazwano ją miejscem jasnym. Wyraz jaster bądź jastra, od jakiego pochodzi nazwa miasta, w języku kaszubskim kojarzony jest także z Wielkanocą. Z niewielkiego skweru imienia męczenników Piaśnicy przechodzimy do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Jego budowa została rozpoczęta 1 sierpnia 1932 roku. Już od samego wejścia widać, że jest to kościół ludzi morza. W okresie międzywojennym świątynia została wyposażona w 3 ołtarze, ambonę, konfesjonał oraz ławki. Dalsze prace przy wykończeniu i wyposażeniu zostały podjęte w 1947 roku. Miasto pochwalić się może wieloma zadbanymi domami, wśród których przoduje ten na ulicy Ogrodowej,
w którym mieszkał i tworzył lokalny artysta samouk świętej pamięci Gerard Konkel. Jako że Kaszubi są bardzo religijną i przywiązaną do tradycji nacją, zaświadcza choćby znajdujący się na prywatnej posesji postument z Archaniołem Michałem, mającym jakoby trzymać tutaj pieczę. Ludzie morza, upiększając swoje obejścia, często wstawiają na posesjach akcenty marynistyczne, jak choćby ta miniaturowa latarnia morska. Niestety, jastarnia obecnie to także komercja. Wiele uliczek przekształconych jest w ciągi miejsc świadczących usługi turystyczne, a także sklepy i jadłodajnie. Po południowej stronie miasta, nad wodami Zatoki Puckiej, znajduje się 120-metrowe drewniane molo. Wybudowane zostało w 2005 roku. Molo stanowi przedłużenie ulicy Stelmaszczyka, głównej arterii spacerowej miasta. Jest popularnym miejscem spacerów i punktem widokowym na zatokę. W jego pobliżu swoje miejsce znalazły liczne szkoły kitesurfingu. W wieczne dni zatoka zapełnia się liczną rzeszą amatorów surfowania po falach na desce z żaglem. Wracamy na północną stronę miasteczka. Tym razem trafiamy na plażę usytuowaną od strony Bałtyku. O dziwo, w porównaniu z Zatoką Pucką miejsce to wydaje się jakby mniej wietrzne. Jako że tutaj głowy od wiatru aż tak nam nie urywa, postanawiamy na chwilę się tutaj zatrzymać i usadowiwszy się w koszu, podumać nieco, wpatrując się w morską toń. Jak widać, plaża od strony morza jest szersza i bardziej piaszczysta, a w sezonie letnim działają na niej strzeżone kąpieliska. Powracając do miasteczka, widzimy figurę świętego Piotra, umieszczoną niegdyś na ołtarzu papieskim w Sopocie 5 czerwca 1999 roku. Aby dostać się do kolejnej atrakcji, mijamy ładne, zadbane domostwa. Odnosimy wrażenie, że tutejsi mieszkańcy prześcigają się w upiększaniu swoich domostw. Z powrotem musimy pofatygować się nad Zatokę Pucką. Tu ulokowany jest bowiem tutejszy port rybacki oraz żeglugi turystycznej. Miejsce to jest także bazą dla nurków. W porcie znajduje się również urocza marina jachtowa. Nasz wzrok najbardziej przykuwa jednak niewielka stocznia remontowa. Mamy zatem możliwość przyjrzeć się pracy nad naprawą oraz odnawianiem znajdujących się tu jednostek pływających. Zwiedziwszy nieco miasta, żegnamy jastarnię i ruszamy ku naszej kolejnej destynacji. Wracamy z naszego mini odpoczynku na Helu, z powrotem przemierzając w stronę Władysławowa mierzącą 35 km Mierzeję Helską. Bardzo spektakularnie prezentuje się ona z lotu ptaka. Tym razem mamy dzień powszedni, zatem tłoku już takiego nie ma, jak choćby jeszcze kilka dni temu. Korzystając zatem z nadarzającej się okazji, rozglądamy się uważnie nad wolnym miejscem parkingowym, licząc, że tym razem jednak uda się nam zatrzymać w chałupach. Dzieje się tu niewiele. Chałupy zyskują właśnie dzięki tejże kameralności, mniejszym tłoku niż w sąsiednich, większych ośrodkach, choć w czasie świątecznym oraz tzw. długich weekendów, nawet tu, jak pokazaliśmy podczas jazdy przez całą Mierzeję, trudno wsadzić przysłowiową szpilkę. Zatem, jak to mówi porzekadło, co się odwlecze, to nie uciecze. Tym razem nie tylko znajdujemy super miejsce na postój w samym sercu miejscowości, ale też mamy idealną na uwiecznienie plenerów piękną, słoneczną pogodę. We wsi znajdują się kwatery, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe. Płytkie i spokojne wody Zatoki Puckiej są wykorzystywane do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu. Poza sportami wodnymi, słońcem i opalaniem, niewielka promenada to jedna z nielicznych tutejszych atrakcji. Choć chałupy to przede wszystkim współczesność i brak tu jakichkolwiek zabytków, pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z roku 1635, kiedy to król Władysław IV założył w tej okolicy twierdzę Władysławburg, stanowiącą element systemu obrony polskiego wybrzeża.
W 1664 osada rybacka Budziszew, bo tak się wtedy nazywała, przeszła pod władanie rodziny Sobieskich. W roku 1836 odbył się tu ostatni na Kaszubach, a także w Polsce i być może całej Europie Sąd Boży. 51-letnia Krystyna Cejnowa, samotna wdowa po rybaku, posądzona została o czary i poddana tzw. próbie wody, która skończyła się samosądem i jej śmiercią. Na podstawie tej historii powstała legenda o czarownicy Ortyszy. Od jej imienia nazwano wydmę Ortus, położoną 3 km od centrum chałup. Zmieniamy miejscówkę i po kilku minutach spaceru z nad Zatoki Puckiej, przechodząc przez kolejowe tory, docieramy nad Bałtyk. Idziemy na słynną plażę w chałupach, gdy zaczyna się upał golców, cały tłum. Dzisiaj upałów nie ma co liczyć na spokój, ciszę dla naturystów, ale plażę opiewaną w piosence Zbigniewa Wodeckiego należy koniecznie zaliczyć. Piaszczystą ścieżką wśród sosnowego lasu docieramy wprost na plażę. Piasku ci tutaj dostatek. Ponoć nadmorskie kąpielisko spełnia unijne wymogi pod względem jakości wody. Osobiście jesteśmy pod wrażeniem miałkiego niczym mąka piasku, pięknie kontrastującego z błękitem morskiej toni. Jak widzicie, spacerując po plaży w chałupach, ani golców i tekstylnych też co kot napłakał. Może to za sprawą nietypowej jak na czerwiec letniej pogody, która płata nam figle. Jedyny plus, że jest pięknie, spokojnie, nie ma tych tłumów, więc można się delektować pięknem tegoż miejsca. Pozdrawiamy. Na golasów i tak nie ma co liczyć w tym miejscu. Nie wszędzie w chałupach można się bowiem opalać i kąpać w stroju Adama i Ewy. Ta opiewana w piosence Wodeckiego plaża, miejsce, gdzie powstał polski ruch naturystyczny, znajduje się około 2 km stąd, pomiędzy chałupami a Kuźnicą. Plaża, choćby tylko ta tekstylna, robi na nas bardzo pozytywne wrażenie. Gdyby nie perspektywa wielu kilometrów drogi przed nami, chętnie zatrzymalibyśmy się tu na dłużej, zwłaszcza że pogoda jest dziś sprzyjająca na wakacyjne chillowanie. Podziwiając tutejszą plażę z góry, wydaje się nam jeszcze piękniejsza. Nucąc pod nosem znany przebój, obiecujemy sobie kiedyś tu jeszcze powrócić. Ruszamy na sam koniec Mierzei Helskiej, piaszczystej kosy, której kształt doskonale widać z lotu ptaka. Najdalej wysuniętym punktem półwyspu jest miasto Hel, nasza baza na najbliższe kilka dni. Przechadzkę po miejscowości rozpoczynamy od wizyty w Kościele Bożego Ciała z lat 1931-32. Wnętrze kościoła, początkowo skromne, w 1937 roku wypełniły ołtarze boczne. Po prawej Matki Bożej w Niebowziętej oraz Najświętszego Serca Jezusa po lewej stronie. W 1955 roku w nawie głównej kościoła wzniesiono marmurowy ołtarz z krucyfiksem o wysokości 8,5 metra. W kościele znajdują się również organy, zbudowane w 1936 roku przez firmę Zauer. Pochodzą ze świątyni poewangelickiej z Pomorza Zachodniego. Po drodze podziwiamy znajdujące się na budynkach zespołu szkół ogólnokształcących efektowne murale. Mijamy pomnik obrońców Helu i ulicą Wiejską kierujemy się w stronę centrum, kryjącego największe tutejsze atrakcje, zarówno te turystyczne, jak też te kulinarne. Rozstawione w mieście drogowskazy informują przechodniów o znajdujących się w pobliżu ciekawych i godnych polecenia miejscach. Naszą uwagę wzbudza tutejsza architektura. W porównaniu do zabudowy w innych miejscowościach półwyspu, gdzie niegdyś przeważały korzenie słowiańskie, zabudowa była zazwyczaj luźna.
Natomiast w samym Helu, gdzie dominowała ludność niemiecka, zabudowa była uporządkowana. Tutejsze domy w historycznym centrum są zwrócone szczytem do ulicy i przypominają zabudowę saksońską. Wiele pełnych ciekawych detali budynków przykuwa uwagę przechodniów, zachęcając tym samym do odwiedzin ich restauracji, sklepu, punktu usługowego czy też skorzystania z miejsc noclegowych. Będąc na Helu, warto skorzystać z bogatej oferty wystawienniczej oraz muzealnej. Jednym z takich miejsc jest Dom Morświna. Pełni funkcję mikromuzeum dedykowanego ginącemu na Bałtyku gatunkowi i ukazuje, jak wielki ma on problem z przetrwaniem. Misją obiektu jest upowszechnienie wiedzy w celu ochrony gatunku przed jego wyginięciem w Bałtyku, a także rozwój badań nad zagrożeniami biologią i ekologią bałtyckich morświnów. W Morświnowym Domu zagościły także informacje o delfinach i wielorybach, które w ostatnich latach zaobserwowano w polskiej części Morza Bałtyckiego. Morświny to niezwykle sympatyczne zwierzęta, które z pewnością zasługują na przetrwanie. Tuż obok rozpoczyna się biegnąca wzdłuż Zatoki Gdańskiej, długa na około 500 metrów i szeroka na 20, tak zwana Mała Plaża. Wzdłuż niej możemy przespacerować się wybudowaną tu spacerową kładką. Zatokowa plaża z racji swojego położenia praktycznie w środku miasta posiada doskonałą infrastrukturę turystyczną. W pobliżu są liczne bary, restauracje oraz sklepy. Jest tu zwykle mniej wiecznie, a woda spokojniejsza i nieco cieplejsza niż nad otwartym morzem. Blisko stąd do helskiego Fokarium, stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Fokarium składa się z kompleksu 3 basenów hodowlanych, kilku małych basenów separatek dla osobników młodych i chorych wymagających rehabilitacji oraz budynku dydaktyczno-laboratoryjnego. Placówka prowadzi działalność naukową, której celem jest odtworzenie kolonii foki szarej w akwenie południowego Bałtyku. Jak widać, miejsce to udostępnione jest do zwiedzania. Najbardziej obleganymi terminami wizyt są pory codziennego karmienia fok połączone z prelekcją, odbywające się o godzinie 11 oraz 14. W sezonie letnim lipiec-sierpień dodatkowo odbywają się karmienia o godzinie 16:30. Celem powstania Fokarium było stworzenie miejsca wspomagania ochrony gatunku i upowszechniania o nim wiedzy oraz wsparcie rozwoju turystyki przyrodniczej. Fokarium nie jest ani ogrodem zoologicznym, ani przedsięwzięciem komercyjnym. Opłaty za wstęp służą wyłącznie do pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury ośrodka oraz realizacji jego celu działalności i wsparcia fok w Bałtyku. Bada się tu m.in. zachowanie fok, sposoby odżywiania i ich dietę, wiek, trasy wędrówek, zatrucie tkanek substancjami toksycznymi, a także stan zapasożycenia oraz ustala najważniejsze zagrożenia i przyczyny śmierci tych zwierząt. Wyleczone tu foki, podobnie jak uzyskany z hodowli przychówek, wypuszcza się na wolność. Są one obiektami prowadzonych obserwacji naukowych. Wypuszczanie fok ma na celu także uzupełnianie strat, jakie ich bałtycka populacja ponosi wskutek nierozważnej działalności człowieka, w tym zanieczyszczeń morza, rybołówstwa czy też różnych zakłóceń. Czyni się to także po to, aby foki szare, żyjąc w obrębie całego morza, spełniały pozytywną rolę drapieżnika i były testerem czystości morskiego ekosystemu, w tym jakości ryb, które konsumuje człowiek. Foka szara to najliczniejszy z 3 gatunków fok występujących w Bałtyku. Jej populacja szacowana jest obecnie na około 40 000 osobników, ale jeszcze 100 lat temu było ich około 100 000. Idziemy na spacer nad Morskim Bulwarem, popularnym wśród miejscowych oraz odwiedzających to miejsce turystów. Tu tętni serce kurortu, pełne licznych restauracji oraz kolorowych sklepików z pamiątkami. To także miejsce, gdzie często odbywają się liczne, zwłaszcza w sezonie, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.
Przyjemnie jest tu wtopić się w tłum i posiedzieć na ławeczce bądź bulwarowym murku i chwytając promienie słoneczne, cieszyć się chwilą, choćby w towarzystwie takiego oto eleganckiego jegomościa. Helskie restauracje prześcigają się swoim wystrojem, przywołując dekoracją marynistyczne klimaty. Wracamy na ulicę Wiejską, uznawaną za główny, reprezentacyjny miejski trakt. Niespełna 900-metrowa urocza uliczka dzięki ciekawym ryglowym domkom rybackim z końca XVIII i połowy XIX wieku swoją architekturą pozwala przenieść się kilkaset lat wstecz. Te charakterystyczne białe domki z ukośnymi ciemnymi belkami nadają temu miejscu niebywałego uroku. Miejscem godnym odnotowania jest XIV-wieczny ceglany gotycki budynek dawnego ewangelickiego kościoła Piotra i Pawła, mieszczący obecnie Muzeum Rybołówstwa Morskiego oraz wieżę widokową. Na terenie wokół muzeum znajduje się z kolei skansen tradycyjnych łodzi rybackich. Tuż obok widzimy siedzibę burmistrza znajdującą się w XIX-wiecznym budynku Urzędu Miasta i Gminy. Choć wzmianki historyczne mówiące o Helu, wtedy jeszcze nazywanego Galen, sięgają roku 1198, a prawa miejskie zyskał już w XIII wieku, to w dobie różnych zawirowań historycznych przywilej ten utracił, odzyskując go ponownie dopiero 30 czerwca 1963 roku. Chętni wysłać widokówkę, tacy ciągle się jeszcze zdarzają, mogą odwiedzić modernistyczny budynek Poczty Polskiej z 1924 roku. Spacerując ulicą Wiejską, co rusz widzimy pamiątki przeszłości, czy też wspomnienia o dawnych wydarzeniach. Stara, zabytkowa architektura często przeplata się tu z budynkami współczesnymi, swym wyglądem starającymi się jednak nawiązać do pozostałej zabudowy. Gdy w XV wieku na skutek stopniowego podnoszenia się poziomu morza i cofania się linii brzegowej Mierzei Helskiej powstała osada Nowy Hel, domy budowano na wierzchołku długiego wału wydmowego. Ulica, która tu powstała, była konsekwencją tych uwarunkowań geologicznych. Natomiast sposób budowy i sadowienie chat przy ulicy było określone w XV-wiecznej uchwale miejskiej i odtąd przestrzegane. Domy stawiane były w równych odległościach, ścianami szczytowymi w stronę ulicy. W kolorystyce chat dominowały 3 kolory: czerwień dachów, biel ścian, poprzecinana czernią belek. Idąc dalej, docieramy pod usadowioną pośród drzew, wysoką na 41,5 metra latarnię morską. Wieża ma kształt ośmioboczny i wykonana jest z czerwonej cegły. Zasięg nominalny snopu światła wynosi 31,5 km. Powstała w 1942 roku, zastępując wcześniejszą XIX-wieczną konstrukcję wysadzoną 16 września 1939 roku przez obrońców Helu dla utrudnienia celowania niemieckiej artylerii. A propos spraw militarnych, Hel przez wiele dekad był miejscem o szczególnym znaczeniu strategicznym. Załoga Helu, bez żadnych nadziei wsparcia, jako ostatnia placówka skapitulowała podczas obrony Wybrzeża w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po dzień dzisiejszy Hel jest symbolem determinacji i bohaterstwa obrońców w obliczu przeważających sił wroga. Jak widać po znakach na drzewach, nadal stacjonują tu jednostki wojskowe, chociaż ich liczba uległa zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich. W miejscu, gdzie kończy się ścieżka, wchodzimy na porośnięte niezbyt wysokim lasem Wydmy Helskie. Obszar ten stanowi florystyczny rezerwat przyrody wchodzący w skład Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on ekosystemy murawowe, wrzosowiskowe i leśne, w tym obszary z rzadkimi gatunkami roślin i grzybów. Dobywający się z oddali szum morza świadczy, że jesteśmy już coraz bliżej celu. Mamy to. Tak, idziemy przez Wydmy obejrzeć morze na Półwyspie Helskim. Jesteśmy już coraz bliżej.
Miękki niczym mąka, drobny piasek utrudnia nam nieco przedostanie się przez pasmo nadmorskich wydm, które ukształtowane zostały w długim procesie erozyjnym przez akumulację piasku przez fale morskie, prądy przybrzeżne oraz wiatr. I dotarliśmy do morza. I uwaga, uwaga, uwaga. Taran! Hel słynie z pięknych, długich, piaszczystych plaż. Najbardziej spektakularne są oczywiście te od strony otwartego morza. Niemal niewzburzona morska toń łagodnie koi zmysły delikatnym szumem fal. Widok przepływających motorówek wprawia w stan błogiej, wakacyjnej atmosfery. Jak jechaliśmy na Hel, bardzo długo staliśmy w korkach, mieliśmy setki samochodów i zobaczcie, gdzie się ci ludzie podzieli, bo ja ich tutaj nie widzę. Dookoła pustka, plaża jest tylko dla nas. Jest naprawdę cudownie, słoneczko jest w miarę ciepło i dzisiaj tutaj będziemy świętować najkrótszą noc w roku. Dzisiaj mamy noc kupały, także spędzamy ją nad morzem na Helu. Nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, Rafałku, każdy ma swój raj na ziemi. No, a my odkryliśmy jeden z kolejnych takich rajów na ziemi, piękny. który jest na Helu. Oczywiście odczucie tego miejsca jako raju uzależnione jest przede wszystkim od odpowiedniej, ciepłej i słonecznej pogody, w którą podczas naszej wizyty nam akurat udało się utrafić. Dookoła cisza i spokój, a ludzi niewiele. Przy takich uwarunkowaniach każdy może zatem mieć swój własny kawałek helskiego raju wyłącznie dla siebie. Cóż zatem więcej można chcieć? Plaże w Helu są wyjątkowe ze względu na swoje położenie na końcu Półwyspu Helskiego, gdzie Morze Bałtyckie łączy się z Zatoką Gdańską. Plaża na końcu cypla od strony otwartego morza ma około 1 km długości i 30 metrów szerokości. Jest to obszar zbudowany głównie z dość delikatnego, drobnego i jasnego piasku, a jego kształt i rozmiary zmieniają się pod wpływem wiatrów i prądów morskich. Tutejsza plaża jest szeroka, piaszczysta, z łagodnym zejściem do wody, popularna wśród miłośników kąpieli słonecznych i morskich. Poza walorami kąpielowymi, plaża od strony morza jest także idealna do spacerów, podczas których poza podziwianiem linii brzegowej ujrzeć można także wyjątkową florę wydmową, w tym chronionego Mikołajka Nadmorskiego. A po przejściu po plaży, chyba z kilometr, czas na mały chillaucik i zasłużony odpoczynek. Zdrowie. Jako że niespodziewanie nawiedził nasz raj chłodny, późno popołudniowy wiatr i pokrzyżował nam nieco plany dalszego chillowania, odziani w bluzy, wybudowaną wśród wydm kładką, udajemy się na przechadzkę, podziwiając tutejsze nadmorskie krajobrazy. Po drodze podziwiamy urządzenia meteorologiczne oraz dawne betonowe stanowiska ogniowe helskiego rejonu umocnionego. Tutejsze wybrzeże licznie obfituje w różnego rodzaju zabytki militarne z okresu II RP, okupacji hitlerowskiej, a także powojennych czasów Układu Warszawskiego. Dotarliśmy pod złożony z kilkunastu głazów około 3-metrowy pomnik z napisem Początek Polski, znany również jako Kopiec Kaszubów. I mamy taką ciekawostkę. Hel. Jesteśmy na początku Polski według tego info. Stąd promenadą po kilku minutach spaceru docieramy do helskiego portu. Wykorzystywany jest zarówno do celów rybackich, jak i turystycznych. W porcie znajduje się przystań rybacka, jachtowa i pasażerska, a także morskie przejście graniczne. Dodatkowo funkcjonuje tu punkt informacji turystycznej oraz biuro przystani żeglarskiej w charakterystycznym jajowatym budynku. Widoczny falochron, z uwagi iż jest przedłużeniem pobliskiego nadmorskiego deptaka, pełni rolę mola spacerowego o długości 615 metrów. Wracamy na nadmorski bulwar.
oferuje nam nie tylko piękne widoki, ale przede wszystkim typowe dla kurortów restauracje oraz sklepiki oferujące tradycyjne wakacyjne mydło i powidło. Podczas spaceru przyjrzeć się można ustawionej tu rzeźbie zatytułowanej Macierzyństwo, która przedstawia idącą na plażę mamę z dziećmi. Ciekawe, gdzie jest tato. Może wypoczywa w jednym z licznych barów. Niektóre z nich w celu przyciągnięcia klientów oferują muzykę na żywo. Korzystają z tego także wszyscy inni przechodni, którzy wsłuchując się w znane szlagiery w wakacyjnej atmosferze przysiadają się na rozstawionych wzdłuż promenady ławeczkach, bądź usadowiwszy się na oddzielającym plażę murku, wpatrując się w połyskujące w wodach Zatoki Puckiej promienie zachodzącego słońca, kontemplują swoje tu i teraz, ciesząc się chwilą spędzoną w nadmorskim kurorcie Hel. Zapraszam do odwiedzin mojego kanału na YouTube travelfan.pl. Jeśli podoba się Tobie to, co robię i widzisz w tym potencjał, zostań patronem kanału. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.